Cześć kochani, jak zwykle, jak co drugi dzień spotykamy się, w tygodniu drugi dzień spotykamy się na naszym kanale Barwy Zdrowia. Witam Was serdecznie, jak zawsze Janusz Dąbrowski, życząc z góry wszystkim wszelkiego dobra, wszystkim, bez wyjątku, i sympatykom, i antypatykom, bo i tacy się też zdarzają. Niech to idzie po prostu w ten kwantowy świat, jak najlepsze jakieś uczucia, chociaż od razu na marginesie powiem, że są ludzie, których bardzo nie lubię, ale w jakiś dziwny sposób mam wrażenie, że ja ich kocham mimo wszystko. Są ludzie, których po prostu nie cierpię, ale nie jestem uwładnięty poczuciem nienawiści, bo to byłoby najgorsze, tylko ich po prostu nie cierpię zwyczajnie, ich czasami poglądów, ale moich poglądów też są ludzie, którzy nie cierpią. Załóżmy, wielu może mnie uważać za foliarza, za jakiegoś płaskoziemca. Nieraz o tym mówię, za jakiegoś jeszcze jakiegoś, kiedyś naraziłem się różnym ludziom, więc wyzywali mnie od jakichś Jehowów, od, Buddów, od New Age'owców, o Boże, co go tam nie było. Cały miszmasz i to było, że tak powiem, z jednej grupy. Ale grunt, że się nie przejmować i robić swoje, bo gdybyśmy się za bardzo przejmowali opiniami innych, to byśmy nie żyli. A jeżeli inni nas tak czasami traktują, ci i bardzo inni, to znaczy, że żyjemy, to znaczy, że nacisnęliśmy im na odcisk, to znaczy, że coś tam im ruszyło w mózgownicach. I chwała Bogu. E, Natomiast tutaj, żebyśmy się dobrze, jak to było w zemście Aleksandra Fredry, hrabiego Fredry, znaj proporcjum mocium panie, więc dla mnie są ważne wasze przede wszystkim opinie ludzi, którzy mi ufają i którym ja ufam, a nie powiedzmy na 50 bardzo dobrych opinii, jedna opinia jest jakaś negatywna i tam wtedy ludzie się przejmują, o Boże, usiłują polemizować. Nie ma sensu, no. 1 na 50 ludzi zdarzył się, no i co, strzepnąć czapę z obuwia, ze spodni, że tak powiem, z nogawek i iść dalej. Nie ma czym się tam przejmować. No, tak jakby to był pępek świata akurat, ten jeden hejter, załóżmy i tyle. No ale mniejsza z tym. Posłuchajcie, o czym będzie dzisiaj? E, Będzie optymistycznie. Optymistycznie. Na początku może wam się wydać, że będzie pesymistycznie, bo będziemy mówić o tym, czym nas trują, ale dlaczego optymistycznie? Dlatego, kochani, że nam na tym kanale cały czas chodzi mi o zdrowie, o sprawność. O zdrowie w szerokim kontekście, zdrowie ciała, czyli somy, zdrowa psychika, czyli psychę, nasz duch, nasze wszystko. To nasze ciała są jedynie kosmicznymi skafanderkami, w którym my się poruszamy. Janusz, Iwonka, Krystynka, Zbyszek, Marcin i Grzesiek i wielu innych z was, którzy tu się pojawiacie, panie Anny i tak dalej, i tak dalej. Więc to są nasze pojazdy, te nasze ciała i o te ciała nasze należy po prostu zwyczajnie dbać, bo to jest też dar, który żeśmy otrzymali. Więc mówimy tutaj w szerokich aspektach zachowania zdrowia, sprawności i o to trzeba bardzo dbać, o nasz umysł, o to, co żywimy, jakiego wilka złego, czarnego, czy też szarego, przyjaznego, i który z wilków zwycięża w naszym umyśle. A więc drogą do zdrowia, według mnie oczywiście, nie musicie się z tym zgadzać, jest przede wszystkim wzrost świadomości. Wiele lat temu ja nie miałem zielonego pojęcia o tym, że na przykład na temat witamin, że są witaminy tłuszczowe, że są zwykłe, rozpuszczalne w wodzie. To było chyba z 30, jak nie więcej lat temu. I byłem zaskoczony i zadałem sobie pytanie, dlaczego ja o tym nie wiem? No i zacząłem pomału studiować te wszystkie tematy. Zaczęło to się rozszerzać. Dzisiaj mam taką wiedzę, jaką mam. Zmieniła mi się świadomość. Czy to oznacza, że doszedłem do jakiegoś najwyższego poziomu świadomości? To byłaby bzdura. To byłby brak wyobraźni i to byłoby brak, brak pokory, tak prawdę mówiąc, w stosunku do przyrodniczej rzeczywistości, jak to powiadał profesor Włodzimierz Sedlak. Brak pokory w stosunku do przyrodniczej rzeczywistości. Słuchajcie, trzeba mieć świadomość, że myśmy
wypili kropelkę z całego oceanu, ale dobrze, że ta kropelka została połknięta, dlatego że zgodnie z zasadą pamięci wody, ta jedna kropelka przenosi informacje do całego układu. Więc nawet jeżeli ten jeden Janusz Dąbrowski się pojawił, ale nie tylko ja jestem w internecie, nie tylko ja szerzę wiedzę, jest nas masa coraz lepszych ludzi. Ostatnio też poznałem w internecie pewnego człowieka, który robi fantastyczne, dzięki pani Krystynie. Pani Krystyno, bardzo pani dziękuję. Nie wymieniam nazwiska, bo to nie ma sensu, ale podesłała mi linki. Ja z zaskoczeniem odkryłem, że jest jeszcze ktoś, który robi rewelacyjne audycje na temat zakwaszenia i od potrzeby odkwaszania. Człowiek, który ma taką wiedzę, ma tak poukładaną tą wiedzę w głowie, to jest ogromnym pasjonatem. Z zachwytem tego po prostu słuchałem. Że Jezus Maria, jak dobrze, że jest ktoś, kto ma taką pasję, gdzie w sposób taki bardzo prosty, bez jakichś naukowych wzlotów, nazw, pojęć i tak dalej, tłumaczy ludziom, o co chodzi z tym zakwaszeniem. Być może skontaktuję się z nim, może się wymienimy jakoś linkami i tak dalej, i tak dalej. I po prostu podejmiemy jakąś współpracę we wspólnym celu, ale to już mniejsza z tym. Kochani, więc podstawowa sprawa to jest wzrost świadomości. Żeby wzrastała nasza świadomość w każdej dziedzinie, czy to zdrowotnej, prawnej, edukacyjnej, czy takiej, siakiej, owakiej, to trzeba mieć wiedzę. I tą wiedzę trzeba przyjmować. Trzeba się uczyć. Trzeba oczywiście odrzucać czasami, myśleć, selekcjonować tą wiedzę, bo na przykład w internecie jest masa śmieci. A więc trzeba wyselekcjonować to, ale znowu, żeby umieć selekcjonować, to znowu trzeba mieć wiedzę i zdać się na nasz nie rozum, ale na intuicję. Na to, jak odczuwa nasze serducho i jak odczuwa nasze trzewia, odczuwają nasze trzewia, nasze jelita. Bo istnieje mózg, oprócz tego głównego mózgu, pozornie głównego mózgu w głowie, istnieje mózg sercowy, istnieje mózg brzuszny, dwa dodatkowe mózgi. I tu się dopiero czuje emocje na sercu i na brzuchu. I teraz co te emocje wam podpowiadają? Ale to mniejsza z tym. Posłuchajcie, zanim rozpoczniemy zasadniczą część audycji, kilka słów poświęconych reklamie, marketingowi, ale tylko pozornie. Już mówiłem w kilku audycjach, że mm, włączyłem na mojej stronie, w moim sklepie internetowym do książek dodatkowo paseczki do pomiaru pH poranego moczu, dlatego że wielu ludzi pytało mnie, gdzie to dostać. W aptekach okazuje się często nie ma i tak dalej, więc takie paseczki można sobie u mnie kupić. Najlepiej podpowiadam razem z tą książką, a jest niedroga, to jest 34 zł zaledwie i tak dalej, więc razem z paseczkami, można paseczki oddzielnie książkę, ale w zestawie jest po prostu trochę taniej, więc tu jest cała wiedza, jak stosować te paski, jak mierzyć w ogóle, jak dokonywać pomiaru pH moczu, tam wszystko jest wyjaśnione bardzo dokładnie i tak dalej. Więc gwoli takiej informacji, są paski, jest książka. Czego mogło się jeszcze nie wiedzieć o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu? Niektórzy z Was nie muszą się odchudzać, ale otyłość jest powiązana niestety z zakwaszeniem, cukrzyca, insulinooporność, dna moczanowa, RZS, czyli reumatoidalne zapalenie stawów i kilkadziesiąt innych chorób nazywanych cywilizacyjnymi jest związane z zakwaszeniem, czyli kwasicą metaboliczną niskiego stopnia, bezobjawową, czyli tak zwaną latentną. W wielu audycjach o tym mówię, cała playlista odkwaszanie, więc wiecie o co chodzi. Więc pora zamykać na razie temat, później na koniec jeszcze przypomnę. Oczywiście z góry Was proszę tutaj o subskrypcję, o lajki, ewentualnie dzielenie się tą wiedzą, jeszcze później to przypomnę, bo to jest bardzo ważne po prostu dla rozwoju kanału. Oprócz tego jeszcze raz powtarzam, że jeżeli chcecie mi w jakikolwiek sposób wesprzeć, ja nie monetyzuję, przynajmniej na razie tutaj tego kanału, więc po prostu fajnie byłoby, żebyście zamówili. Będę się bardzo cieszył. Wiedza pójdzie do Was, a ja też coś zyskam na tym, bo życie też kosztuje. Dobrze. Kochani, o czym będziemy mówić? Będziemy mówić właśnie o bulwersujących sprawach, ale jeszcze raz powtarzam, bądźmy optymistami, bo jeżeli wiemy, że coś nam zagraża, to możemy szukać po prostu obrony, ochrony, ratunku.
I naszym ratunkiem może być nasza świadomość, wspólna, zbiorowa świadomość. Żyjemy w kwartowym świecie. I jeżeli wielu z nas łączy się w jednym celu, powstaje, słuchajcie, są badania naukowe na ten temat, powstaje potężna energia oporu, sprzeciwu, czegoś, z czym się władcy tego materialnego świata muszą się liczyć. Naprawdę muszą. Im się tylko wydaje, że mogą rządzić. Muszą mieć zgodę naszą. I wielu z nas podstawiało te ręce pod bezmyślnie, no to przekonali niektórych do różnych rzeczy. Ale teraz o czym będziemy mówić? O tym, czym nas po prostu trują, o nieuczciwości. Także wielu z nas, Polaków, w różnych zawodach, także w rolnictwie, o tym będziemy mówić. I teraz, kochani, swego czasu nakręciłem takie audycje, chyba dwie, o Eriku, o profesorze Gilles Eric Seralini, Francuz, który robił badania na temat Roundupu, między innymi glifosatu. Dzisiaj dalsza część tego wszystkiego będzie, ale tutaj, słuchajcie, na razie udostępnię ekran, udostępniam ekran. I już przystępujemy do bardzo ciekawego artykułu. Instytut Spraw Obywatelskich, rozmowa: glifosat nie taki straszny. W pestycydach bardziej trują pozostałości ropy. Bardzo ciekawy, słuchajcie, artykuł. Oczywiście, jak zawsze, link do tego artykułu znajdzie się w opisie audycji, więc będziecie mogli tam sobie sięgać. I dlatego mówię, proszę Was o dzielenie się linkami, przesyłanie do swoich znajomych, bliskich, żeby oni to też poznali. A więc rozmówca Gilles Seralini i Sonia Prywiezjencew. To był artykuł, który się ukazał 29 listopada 2022 roku. Z profesorem Gillesem Ericiem Seralinim rozmawiamy o odkryciu przez niego trującej strony pestycydów, którą dotąd ukrywano, o glifosacie i Roundupie, oszustwach koncernów i trwającej latami batalii o oczyszczenie jego imienia. Kim jest Gilles Eric Seralini? Bada wpływ zanieczyszczeń na zdrowie, zwłaszcza GMO i pestycydów. Odkrył ukryte toksyczności tych produktów. Jest jednym z najczęściej cytowanych badaczy na świecie w tym temacie. Członek 2 komisji rządowych we Francji do spraw oceny GMO i Comité de Biovigilance w latach 1998-2007, ekspert Unii Europejskiej w zakresie etyki środowiskowej, zagrożeń chemicznych i biotechnologicznych oraz konfliktów w sprawie moratorium na GMO między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską na szczeblu WTO. Nie wiem dokładnie, co to znaczy. Nie sprawdzałem, a następnie dla wielu krajów. Oczerniany przez lobby związane ze środowiskiem producentów pestycydów i GMO, 7-krotnie wygrywał z nim w sądzie procesy o zniesławienie od 2011 do 2017 roku. Mimo to nadal wywierane są nieuczciwe naciski i modyfikowany jego profil w Wikipedii w celu podważenia zaufania do wyników jego badań wśród szerokiej publiczności. Jednocześnie nigdy nie udowodniono mu błędów naukowych czy metodologicznych. Autor wielu książek i ponad 150 prac naukowych. Oficjalna strona www.seralini.fr. Sonia Prywiezjencew, prowadząca wywiad. Profesorze Seralini, w 2005 roku jako jeden z pierwszych badał pan toksyczność Roundupu, który jest najlepiej sprzedającym się pestycydem na świecie. Pana prace nad Roundupem i GMO zostały szczególnie skrytykowane w 2012 roku, kiedy opublikował pan wyniki pierwszych długofalowych, 2-letnich badań jego toksyczności na szczurach. I tutaj właśnie audycję na ten temat zamieściłem. Tam były takie na miniaturce pokazane szczurki. Dziś wydaje się, że do opinii publicznej nie dotarło, że nauka i fakty przyznały rację pana wnioskom. Niektóre media nadal pana szkalują.
Roundup zaczyna mieć jednak gorszą prasę za sprawą procesów sądowych przeciwko producentowi, firmie Monsanto, wygranych w 2019 roku przez chorych na raka, takich jak Edwin Hardman czy Dwayne Johnson, które skutkowało zasądzeniem ogromnych odszkodowań. Profesor Gilles-Éric Savalini, tak, a te dwa pozwy nie są jedyne. Jest 130 000 poszkodowanych, którzy złożyli tak zwane pozwy zbiorowe w Stanach Zjednoczonych. Kochani, przypuszczam, że tych poszkodowanych jest znacznie więcej, ale często oni są nieświadomi, więc te 130 000 to są ludzie, którzy dowiedzieli się, że są poszkodowani i złożyło pozwy zbiorowe. Ale to nie jest jeszcze wszystko. To jest wierzchołek góry lodowej. Ofiary cierpią głównie na chłoniaka nieziarniczego, który jest bardzo poważnym nowotworem, ale myślę, że jest wiele innych osób, które mogłyby złożyć pozew. Bayer, niemiecka firma Bayer, kupiła Monsanto i próbują się dogadać z sądami lub poszkodowanymi. Musieli im już zapłacić 13 miliardów dolarów. A sprawy sądowe wciąż się toczą. Posłuchajcie, opłacało się wypłacić 13 miliardów dolarów, żeby zamknąć buzię. A sprawy sądowe wciąż się toczą. Jest to historycznie jeden z największych pozwów pod względem liczby roszczeń i pod względem kwot, a także pod względem ilości poufnych dokumentów firmy, które zostały upublicznione. Stopniowo uzyskaliśmy dostęp do 2,5 miliona stron wewnętrznych dokumentów, tak zwanych Monsanto Papers. I tu jest odnośnik, w razie czego można tu zajrzeć. Dzięki amerykańskiemu wymiarowi sprawiedliwości dokonała się sprawa historyczna. Zmuszono wielką korporację do ujawnienia informacji, które dowodzą jej złej woli, dowodzą, że wiedziała wszystko o toksyczności swojego produktu. Dlatego Monsanto zostało skazane za działanie w złej wierze. Zaskakuje, że w mediach jest bardzo mało informacji na ten temat, natomiast nadal można znaleźć w sieci wiele krytyk pana badań z 2012 roku. Trwa również debata na temat glifosatu, deklarowanego składnika aktywnego w Roundupie. Obecna debata w Unii Europejskiej dotyczy zakazu stosowania glifosatu. Zezwolenie wygasa z końcem 2022 roku. Faktycznie w Unii zabroniono. Pytanie, czy w Polsce zabroniono, mimo że Polska należy do Unii. Ale według pana badań Roundup zawiera jeszcze inne, znacznie bardziej niebezpieczne i nieujawnione w składzie substancje. Glifosat jest w pewnym sensie fałszywą debatą, częściowo zaaranżowaną przez samą firmę Monsanto. Czyli wrzutka. Dobra, chcecie mieć glifosat, chłopca do bicia, bijcie w to, ale od innych rzeczy wara po cichutku. I tak to jest przekierowanie uwagi, tak jak w polityce robi się różne rzeczy. Przekierowuje się uwagę na mało jakieś, to znaczy bardzo chwytliwe medialnie tematy, ale kompletnie nieważne dla nas jako dla społeczeństwa. I wtedy ludzie się tłuką, oczywiście media różnego typu wałkują tematy i tak dalej. Ludzie, a nawet organizacje pozarządowe, które nad tym pracują, nie wiedzą, że glifosat to tylko 40% składu Roundupu, a Roundup jest znacznie bardziej toksyczny niż sam glifosat. Tak wynika z naszych badań. Pracowałem na uniwersytecie nad tym tematem, badając go od innej strony. Zadałem sobie pytanie, co jest najbardziej toksyczne dla genów noworodków, jakie zanieczyszczenia mają największy wpływ na nasze zdrowie. I w pierwszej dziesiątce znalazłem 3 produkty Monsanto, w tym Roundup. Dziś zresztą prawie każdy z nas ma w moczu glifosat, który bardzo się rozpowszechnił na świecie. Znaleziono go nawet w piórach pingwinów na Antarktydzie. Tak jak wiele lat temu DDT. Sypało się na stonkę, przez pończochy, ludzie, rolnicy polscy bez rękawic, dłońmi po prostu rozsypywali na krzaki ziemniaków DDT. Tak zwany azotoks albo jeszcze jakoś tam się nazywało. Podczas tych badań odkryliśmy obecność niezwykle toksycznych substancji, trucizn pochodzących z ropy naftowej, benzoapirenu, arsenu, substancji
które kiedyś były używane jako pestycydy, a które zostały zakazane. Są nadal w pestycydach. Pozostaje ich niewiele, od 1 do 2%, ale to wystarczy, by produkt był znacznie bardziej toksyczny, niż wynikałoby z obecności samego glifosatu. Tutaj dodam dodatkowo, że przecież pamiętajmy, że gleba to też jest woda. I te wszystkie środki spływają na bardzo duże głębokości, na kilkadziesiąt, kilkaset metrów w głąb ziemi do zbiorników wody podpowierzchniowych. To wszystko później odcieki z pól, ze składowisk przenikają do zbiorników wodnych, do jezior, do rzek, do mórz, do oceanów. Trucizny te nie są deklarowane, ponieważ od czasu II wojny światowej firmy wywalczyły, że część składu pestycydów jest poufna jako tajemnica handlowa. Jaka tajemnica handlowa? Kochani, tu chodzi o nasze zdrowie, o nasze życie, o zdrowie naszych dzieci, wnuków i tak dalej, o zdrowie całego naszego środowiska, o zdrowie zwierząt, roślin, całego ekosystemu. I on jako tajemnica handlowa to jest bezczelność po prostu. A przede wszystkim produkty te nigdy nie są testowane, nie są oceniane pod kątem wpływu na zdrowie tych pozostałości. Nasze wyniki pokazują, że często powodują one nowotwory, wady rozwojowe, choroby. A co z defoliantami dla przykładu, które Amerykanie stosowali w Wietnamie podczas wojny z północnym Wietnamem? Całe połacie dżungli były wypalane taką substancją o nazwie orange. Potem okazywało się, że noworodki wietnamskich matek po prostu to są dzieci kalekie. A co stało się z amerykańskimi również żołnierzami, którzy później chorowali, ci, którzy mieli do czynienia z tymi defoliantami. A przy okazji, jeżeli tutaj mowa, że produkty te nigdy nie są testowane, nie są oceniane pod kątem, to teraz zapytajmy o te wszystkie cudowne eliksiry. Na początku lekarze wypowiadali się, oczywiście, ale to są przebadane, zbadane, wielu lekarzy, nie wszyscy oczywiście, przebadane w klinikach. Jakie dopiero po pewnym czasie wyszło? Nie było żadnych badań. To było bezczelne po prostu kłamstwo. Dzisiaj dopiero to wychodzi, bardzo mocno, coraz więcej prac naukowych, a ci lekarze, ci naukowcy uczciwi, którzy od razu o tym mówili, jak byli traktowani, a te stado ludzkie, jak traktowało tych, którzy ostrzegali. Pokazywano im tak. Pamiętam to na jednej z demonstracji w Warszawie. Mówiłem, szliśmy pochód, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Uczestniczyłem w tym, a na balkonie chyba na 3., 4. piętrze stoi facet w czarnej szmacie na twarzy i pokazuje nam z góry, o, takie 2 faki. Przepraszam za te gesty, ale nie jako cytat. A więc zobaczcie, draństwo nad draństwem. Jako jedyni sprawdzaliśmy skuteczność glifosatu w zalecanych dawkach i nie jesteśmy w stanie zabić krzaku pomidora samym glifosatem. Tymczasem jest to bardzo łatwe, używając w takim samym stężeniu Roundupu. Pracowaliśmy na ludzkich komórkach i na początku nie wiedziałem o ukrytych truciznach. Wierzyłem, jak wielu moich kolegów, że to glifosat. Poza tym wszyscy tak mówili. Wszyscy tak mówili. Zobaczcie, jak się często dajemy w pułapki po prostu chwytać. Ale stwierdzenie bez sprawdzenia nie jest naukowe. Działanie herbicydowe glifosatu pojawia się, ale w rozcieńczeniu 10%, czyli 10-krotnie większym niż to, co faktycznie trafi do środowiska. Glifosat jest toksyczny, ale w dawkach, w których występuje w glebie, w środowisku, we krwi ludzi, w moczu, u zwierząt, sam w sobie nie ma działania toksycznego. Tylko że w naszych organizmach, w naszym mięsie i tak dalej mamy wystarczająco dużo innych zanieczyszczeń, które wywołują choroby. Mamy też te wszystkie niedeklarowane, zawarte w pestycydach substancje, które znacznie potęgują ich szkodliwe działanie. Tu macie jeszcze inne po prostu artykuły w razie czego. Tak naprawdę jesteśmy narażeni na działanie mieszanek różnych trucizn. Pestycyd jest mieszanką.
Glifosat to tylko 40% Roundupu, więc możemy zadać sobie pytanie, czym jest reszta, te 60%? To nie jest tylko woda. Amerykańscy prawnicy oparli swoją argumentację na naszych badaniach. Co więcej, pańskie badania dowodzą, że te niezadeklarowane wysoce toksyczne substancje w pestycydach to ogólny problem, który nie dotyczy tylko Roundupu. Moja praca przez ostatnie 30 lat dotyczyła głównie wpływu substancji toksycznych na zdrowie. Zainteresowaliśmy się więc najważniejszą z nich nie dlatego, że należała do Monsanto. Na początku nawet tego nie wiedziałem, ale dlatego, że to właśnie Roundup najbardziej zatruwał nasze dzieci i nasze ciała. Następnie zadaliśmy sobie pytanie, czy kwestia ukrytych składników dotyczy pozostałych z pestycydów? I odpowiedź była niestety twierdząca. Przetestowaliśmy 24 główne pestycydy na świecie i we wszystkich przypadkach, łącznie z nowym, wolnym od glifosatu Roundupem, badanie opublikowane w 2020 roku, znaleźliśmy pozostałości ropy naftowej i arsenu. Wiadomo, że pestycydy są produkowane z ropy naftowej, więc to normalne, że w środku trochę jej zostaje. Poza tym od zarania dziejów producenci pestycydów zalecają pozostawienie jej w ich składzie. Pestycydy produkuje się z ropy naftowej od 1787 roku i bez tych substancji są znacznie mniej skuteczne, jeśli nie nieskuteczne. Po publikacji pańskich badań powstała we Francji koalicja Secret Toxique, po francusku tak to byłoby, zdaje się. Ujawnia ona na swoich stronach wiele porażających informacji i działa, aby zmienić ten stan rzeczy na poziomie Parlamentu Europejskiego. Trudno w to uwierzyć, ale Europejska Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Żywności potwierdza w wywiadzie, że testy toksyczności oparte są jedynie na matematycznych symulacjach komputerowych. Secret Toxique to koalicja 44 stowarzyszeń, która powstała po opublikowaniu wyników naszych badań i która wraz ze 119 europosłami atakuje firmy, a także rządy, które nie kontrolują w wystarczający sposób składu poszczególnych preparatów. I teraz wiecie, bo zapomnę. Ostatnio zamieściłem audycję na temat tego, że grypa, wirusy atakują. Tu główny inspektor sanitarny kraju, dr Grzesiowski, bije na alarm, szczepionki, nieszczepionki i tak dalej. I mówi o tym, że nasze społeczeństwo ma zmniejszoną odporność. To może niech pan dr Grzesiowski, główny inspektor sanitarny kraju, zajmie się opracowaniem, które mówi jako lekarz, dlaczego spada odporność ludzkiego stada w Polsce. Dlaczego? Z czego to wynika? Dlatego, że się ludzie nie szczepią? Co to za bzdura w ogóle jest? Od czego zależy nasza odporność? To on jako lekarz nie ma pojęcia o tym, że chodzi o jelito, chodzi o wątrobę, chodzi o nerki i tak dalej, i tak dalej. A co szkodzi tym naszym narządom, tym naszym organizmom? To on o tym nie wie? Zaskakujące. Dlaczego się nie zajmie tym, żeby żywność na naszym rynku to była prawdziwa żywność, a nie jadło, produkty do jedzenia, wyprane z minerałów, z witamin, z całym konglomeratem konserwantów, barwników, polepszaczy, spulchniaczy itd., itd. Dlaczego się tym nie zajmie? Dlaczego się nie zajmie tym, że nasze organizmy są zatoksycznione? Dlaczego nie zajmie się tym, że w naszych organizmach jest masa pasożytów, które osłabiają nasze organizmy? Ale jak czytam, ostatnio trafił mi się taki artykuł, już pominę milczeniem nazwisko pewnej pani profesor, która mówi, że jakieś detoksy, jakieś odkwaszania to jest bzdura. To jest nienaukowe w ogóle bzdury, mity. O, to jest dobre. Ale znowu się, przepraszam, unoszę. Koalicja odniosła już sukces, ponieważ Europejski Trybunał Sprawiedliwości
orzekł na jej korzyść, potwierdzając, że testy długoterminowe przed dopuszczeniem pestycydów do obrotu powinny być przeprowadzone z całym produktem, a nie na podstawie badania części składu i teoretycznych obliczeń. Taka jest zasada. Tylko że poza nami nikt nigdy tego nie zrobił. Europejska Agencja do Spraw Bezpieczeństwa Żywności jest skompromitowana. Nie dość, że nie posiada pełnej listy składników pestycydów, które autoryzuje do użytku, to przede wszystkim nie przeprowadza żadnych długoterminowych testów toksyczności rzeczywistych produktów, chociaż powinna to robić. Ostatnio testowaliśmy nowe pestycydy bez glifosatu i na przykład znaleźliśmy produkty kierowane na polski rynek, które są skrajnie rakotwórcze. Tu będzie odnośnik, kochani. Przykro nam, że polskie organizacje pozarządowe czy polscy europosłowie nie podjęli tematu naszych ostatnich badań i nie powiedzieli, że doszło do oszustwa przy dopuszczaniu pestycydów do obrotu. A teraz wrzutka na poletko rolników. Polscy rolnicy tak się chwalą, że nasze produkty żywnościowe są zdrowe i tak dalej, i tak dalej. A stosujecie Roundup czy nie? Do desykacji zbóż, kukurydzy, gryki i tak dalej. Stosujecie czy nie? Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. I co? Doczekamy się odpowiedzi? A może powiedzieć, no ale takie są czasy, bo jak nie będziemy tego stosować, to nam plony spadną i tak dalej, to może się przestawcie w końcu. Może prawdziwa żywność powinna być droższa w porównaniu z cenami chociażby wyrobów innych przemysłowych, które są sztucznie zawyżane, a żywność ma być jak najtańsza, więc byle jaka, produkty do jedzenia. Tak to się dzieje. Dotuje się te produkty i tak dalej, w postaci dotacji dla rolnictwa. Byle tylko nakarmić, z przeproszeniem, gęby ludzkiego stada. Ja znam osobiście rolników, kilku, którzy stosują prawdziwie ekologiczne uprawy. Andrzeju, pozdrawiam cię przy okazji. Robiłem kilka razy wywiady właśnie z Andrzejkiem. Nazwiska w tej chwili, no dobrze, powiem, z panem Andrzejem Kmitą, który również, ja mam akurat ogród, działeczkę, więc mi doradza, co stosować, żeby plony były zdrowe, żeby to było czyste, ekologiczne i żeby te produkty, moje pomidory, moje ogórki, moja marchewka zawierały to wszystko, co potrzeba. Inna sprawa, że na swoim poletku stosuję przede wszystkim obornik, nawożenie zielone, czyli facelię sieje, łubin sieje i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że nasze polskie organizacje obywatelskie czy ekologiczne po prostu nie wiedzą o tych dodatkowych ukrytych truciznach w pestycydach. Dlatego jako społeczeństwo możemy wygrać w sądzie z producentami pestycydów, bo to jest oszustwo. Trzeba tylko to zrozumieć i nie skupiać się jedynie na herbicydach opartych na glifosacie, ale na pestycydach w ogóle. Należy zdać sobie sprawę, że nawet gdy nie ma już glifosatu, pozostawili w środku toksyczne produkty. To, co robią agencje do spraw bezpieczeństwa żywności, to magia. Pracują na produktach, których skład jest tylko deklarowany przez firmy i przede wszystkim nie robią badań. Firma twierdzi, że sama przeprowadziła testy lub jest to czysto teoretyczne. Czyli taka agencja, co tylko przyklepuje, przystawia sobie pieczątkę, tak? Wierzymy tym firmom. Przeprowadziliśmy prawdziwe badania trwające ponad 2 lata na szczurach. Wykonaliśmy mnóstwo badań moczu i krwi, żeby sprawdzić, jak te szczury się mają. Bardzo dużo nas to kosztowało, ponieważ były to bardzo drogie badania i aby je sfinansować, udało się nam zorganizować największy co-founding w Europie. Drogo nas to kosztowało również dlatego, że wskutek publikacji wyników zmieszano nas z błotem. Zamiast płacić za powtórzenie testów, firmy płaciły agencjom komunikacyjnym, by ludzie uwierzyli, że to ja jestem oszustem. Wszystkie te informacje można znaleźć w oficjalnych dokumentach, czyli Monsanto Papers. To jest właśnie wspaniałe, że amerykański wymiar sprawiedliwości ujawnił prawdę i przyjął do wiadomości. Ale szeroka publiczność tego nie przyswoiła. Nikt nie czyta sprawozdań z procesów.
Doradzałem prawnikom, którzy wygrali z Monsanto, wyjaśniając im szczegółowo, że Roundup zawiera inne toksyczne składniki oprócz glifosatu i że oszustwem jest twierdzenie, że to tylko glifosat jest składnikiem aktywnym. Firma deklaruje tylko glifosat, a potem robią testy z samym glifosatem. Otrzymują dyskusyjne wyniki, ponieważ wtedy wszystko zależy od tego, ile glifosatu aplikuje się na żywe komórki lub żywe istoty. Natomiast jak tylko zaaplikujesz trochę ropy naftowej, to masz od razu wyraźny, poważny efekt toksyczny. I często organizacje pozarządowe, obywatelskie, środowiskowe pracują nad skutkami działania glifosatu w dużych dawkach, skupiając się na nim, bo to on jest deklarowany, to oni mówią władze, to oni mówi producent. Firma przekierowała w ten sposób debatę, jak w polityce, jak w Polsce na przykład. Wrzuca się temat, tak jak mówiłem, medialny i trzepie się. Firmy komunikacyjne międzynarodowych koncernów infiltrują również Agencję Bezpieczeństwa Żywności, agencje sanitarne. No i znowu COVID-ek się kłania. Kto został kupiony w Polsce z tych profesorów, z tych tuzów? Którzy jednego dnia mówili, że maseczka bzdura, co to, maseczka przed niczym nie chroni, następnego dnia już była mowa o tym, że maseczkę trzeba nosić, że chroni, że szczepawki są przebadane doskonale. Ach, jak przebadane doskonale i tak dalej, i tak dalej. Byłem często powoływany jako ekspert w różnych miejscach na świecie, na przykład dla Sądu Najwyższego Indii, Nowej Zelandii. Zauważyłem, że mają taką samą strategię we wszystkich ważnych kwestiach. Polega ona na przekierowywaniu tematu. Dotyczy to również informacji o prawdziwych powodach wojen. No właśnie. Wszyscy byliśmy przekonani, że głównym zagrożeniem jest glifosat i przez lata organizacje pozarządowe prowadziły kampanię w tej sprawie. Zastanówmy się dlaczego. Na podstawie oświadczenia Monsanto. Oznacza to więc, że im uwierzyliśmy. I to właśnie wykorzystują do oszustwa. Udało im się zmusić agencję do mówienia, że to glifosat jest najgroźniejszy, bo jest oceniane to, co deklarują. Tak więc media mówią o glifosacie, gdyż agencje i koncerny mówią o nim. Dlatego organizacje pozarządowe mówią o glifosacie. Nawet autorzy naukowi badają czasem Roundup i wnioskują o glifosacie, bo wszystkie trujące substancje, które są obok, nie są zadeklarowane i nie dowiemy się o nich, po prostu prosząc o przejrzystość. Trzeba zrobić badania, żeby je znaleźć. Czy te niezadeklarowane, bardzo toksyczne składniki to według pańskich badań praktyka wyłącznie Monsanto, czy również innych producentów pestycydów? Ropa była pestycydem po II wojnie światowej i została stopniowo zakazana, tak jak arszenik, tak jak inne silne trucizny, które były używane jako pestycydy. Były to również gazy bojowe otrzymywane z petrochemii na potrzeby II wojny światowej. Jak cyklon B w niemieckich obozach koncentracyjnych, który potem, po wojnie, był używany jako środek owadobójczy. Jak gaz sarin, soman, dwufosgen, który został wynaleziony jako pestycyd między dwiema wojnami światowymi. Jak agent Orange, defoliant, mówiłem o tym wcześniej, używany podczas wojny w Wietnamie, który spowodował wiele deformacji u niemowląt z powodu pozostałości ropy. Dioksyny to spalona ropa. I te dioksyny, słuchajcie, tutaj wtrącam znowu, są w wodzie, są wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne i tak dalej. Dlatego dzisiaj każdy powinien mieć w domu filtr osmotyczny, który oczyści wodę z tych wszystkich świństw. I raczej nie ma mowy, żeby woda wodociągowa była czysta. Ona co najwyżej może mieć zabite bakterie, może być odżeleźniona, nie będzie zanieczyszczeń mechanicznych, ale żadna w tej chwili, żadna, powtarzam, stacja uzdatniania nie jest w stanie usunąć chemicznej zupy z naszej wody pitnej.
Jest wiele takich produktów, które zostały stworzone, aby zabijać. Pestycydy to przetworzone produkty wojny. Oczywiście przekształcone, teraz rozcieńczone, ale rozcieńczone w czym? W ropie naftowej między innymi. I te trucizny z czasów wojny są dzisiaj celowo wprowadzane do naszego rolnictwa i do tego, co jemy. Pamiętajmy poza tym, że pestycydy to herbicydy, insektycydy i fungicydy, czyli niszczące rośliny, niszczące owady i niszczące grzyby. Roundup jest najpopularniejszym pestycydem sprzedawanym na świecie, ale też najczęściej sprzedawanym w pakiecie z GMO. Większość roślin uprawnych, takie jak soja, kukurydza i pszenica, zostało zmodyfikowane tak, aby wchłaniać Roundup bez usychania, więc stały się one gąbkami dla Roundupu. Niektórzy nazywają je roślinami odpornymi na Roundup, ale to jest złe określenie, bo one go wchłaniają nie umierając, ale żeby móc żyć. Rośliny te stają się więc toksyczne dla grzybów, dla owadów i tak dalej. Tak jak sam Roundup i to właśnie wykazaliśmy. I teraz tak, te roślinki, które są przystosowane do wchłaniania Roundupu, rosną, żyją. Chwasty znikną, zostają zasuszone i sprawa jest załatwiona. I rośliny żyją, ale co zawierają? Czyli wszystkie te dane są dziś potwierdzone naukowo. Linki do artykułów naukowych można znaleźć na mojej stronie seralini.fr. Ponieważ byłem bardzo atakowany przez lobbystów, którzy wypisują bzdury na moim profilu na Wikipedii, założymy oficjalną stronę internetową. A producenci, czy oni doskonale wiedzą, co wkładają do swoich produktów, czy to rzeczywiście świadome oszustwo z ich strony? Producenci wiedzą, ale nie wszyscy spośród nich. Są na przykład akcjonariusze firmy Bayer, którzy pozwali firmę, ponieważ nie byli zadowoleni z przejęcia Monsanto. Więc nawet wewnątrz firm dochodzi do nieporozumień. Donna Farmer, która była szefową toksykologii w Monsanto, została ponownie zatrudniona przez Bayer. Tak więc ona doskonale o tym wie. Ale publikuje artykuły informujące, że, cytuję, to nie jest takie toksyczne, to adiuwanty, czyli preparaty poprawiające skuteczność zabiegu środkami ochrony roślin lub nawozami. Czy dobrze wam się to kojarzy, że adiuwanty są również kochani w szczepionkach? Są. Ja w jednej z audycji o robalu mówiłem, jakie są adiuwanty. Istnieje cały sposób słownictwa, który służy ukrywaniu tego, że są to produkty toksyczne, które same w sobie mogą być pestycydami, bo te substancje, które znaleźliśmy, były w przeszłości używane oficjalnie jako pestycydy. Na przykład w latach 70. arsen był pestycydem. Arszenikiem można kogoś zabić, to wiadomo. To zależy od dawki, ale w małych dawkach sprawia, że człowiek jest chronicznie chory przez całe życie. Nerki, wątroba, rozwijają się nowotwory. Jestem pewien, że pozostałości pestycydów tłumaczą wiele chorób, nawet nerwowych, bo odkryliśmy, jak działają. W rzeczywistości zabijają wszystko, w tym mikroby, które są w nas, które pozwalają nam trawić, zwane mikrobiotą, łącznie z drożdżami, bakteriami itd. Więc tak, niektórzy wiedzą, że to dobrze strzeżona tajemnica także wewnątrz firm. Dlatego trzeba było dokumentów Monsanto Papers, żeby wskazać, że oni wiedzieli. I to było dla mnie dużym zaskoczeniem. Ja wiedziałem, bo zrobiłem badania. W rzeczywistości jestem cytowany 56 000 razy w dokumentach Monsanto z tego powodu. Nie tylko wiedzieli, ale chcieli praktycznie zniszczyć lub zatrzymać badania naukowców, którzy odkrywali to kawałek po kawałku. A ja jestem jednym z tych, którzy przeżyli. A słyszeliście, kochani, o śmierci wielu naukowców? O lekarzach zamordowanych? Takie są sytuacje. Może kiedyś zrobimy na ten temat audycję. Jest pan profesor bardzo wytrwały, atakują pana bezustannie od lat. Tak, są przeciwko mnie od 2005 roku, kiedy po raz pierwszy wykazałem różnicę między Roundupem a glifosatem.
Pański artykuł został wycofany przez czasopismo naukowe Food and Chemicals Toxicology, a później był ponownie opublikowany w innych czasopismach naukowych. Ta depublikacja stanowiła precedens, ponieważ nie mogli panu zarzucić żadnego błędu metodycznego czy naukowego. Dotarliśmy do umowy między Monsanto a wydawcą. Zapłacili redaktorowi naczelnemu, żeby usunął mój artykuł bez powodu. Co to jest? Przecież to jest korupcja. To jest kryminał. Zorganizowali też krytykę, używając sieci naukowców, którym od lat pomagali, zwanej AG BioChater, nie wiem jak to się czyta, nadal cały czas próbują zwerbować ludzi, którzy mogliby być krytyczni i prowadzić jednomyślny dyskurs przeciwko mnie na całym świecie. Istnieją wszelkie dowody na wszystkie medialne i pseudonaukowe działania, które podejmowali przeciwko panu. Jednocześnie nawet w mediach w Polsce do dziś pozostało wrażenie, że to pana badania były nierzetelne. Można powiedzieć, że mamy 56 000 dowodów w Monsanto Papers, dlatego napisaliśmy książkę na ten temat. The Monsanto Papers. Corruption of Science and Grievous Harm to Public Health. Autorzy Seralini, Jérôme Duzule i tak dalej, i tak dalej. Również by wyjaśnić to wszystko, co wydarzyło się w 2012 roku. Media, będące w coraz większym stopniu własnością miliarderów, albo nie mają czasu na dochodzenie, albo jest to dla nich zbyt skomplikowane. A przede wszystkim istnieje mnóstwo agencji komunikacyjnych, które zaciemniają informacje. Media rozpowszechniają bardziej przekonania niż fakty. Jak mówił swego czasu Friedrich Nietzsche, przekonania są największym wrogiem prawdy. Nasz artykuł z 2012 roku został ponownie opublikowany w czasopiśmie naukowym, a grupa Nature potwierdziła w 2015, 2016, 2017 roku innymi badaniami, które są bardzo szczegółowe, skąd się wzięły choroby szczurów. Te badania potwierdziły, że to przez ukryte trucizny w Roundupie, że Roundup różni się od glifosatu, ale zajęło nam to kilka lat, następnych kilka lat. Jestem ponadto wpisany na czarną listę przez Bayer Monsanto i mam w tej kwestii rozprawę w październiku. 23 rok. Na tej liście znajdują się ministrowie, dziennikarze i inne osoby, które są natychmiast skrajnie krytykowane, gdy tylko wypowiadają się publicznie. Celem jest ich uciszenie. Firmy takie jak Monsanto zawsze mają agencje komunikacyjne, którym płacą, aby utrzymywać ich przekonanie przy życiu. Jeżeli zapytać kogoś, dlaczego moja praca z 2012 roku jest kontrowersyjna, powie co najwyżej, że było w niej za mało szczurów. A ile szczurów zbadało Monsanto, żeby udowodnić, że ich produkt jest dobry? Zero. Monsanto nigdy nie testowało Roundupu. To jest właśnie to, co potrzeba wyjaśnić. Ale ludzie nie idą szukać informacji, a agencje komunikacyjne wykorzystują to do ostracyzmu, do wyalienowania systemu nauki kogoś, kto im przeszkadza i generalnie do szkodzenia takiej osobie. Pamiętajmy, że wygrał pan kilka procesów o zniesławienie. Wygrałem 7 procesów o zniesławienie, co jest ogromnym sukcesem, w tym sądzie apelacyjnym, a oni przestali, bo przegrywali. Ale nadal mam 3 pozwy w toku, ponieważ dziennikarze powiedzieli to samo, kiedy wystąpiłem w telewizji w znanym francuskim programie o nazwie Envoyé Spécial. Nie pozwólcie mówić Seraliniemu. Już w 2012 roku powiedzieliśmy, że to oszustwo. Nie pozwólcie mówić Seraliniemu. A wracając do motywów producentów pestycydów, skąd to niezadeklarowane toksyczne substancje? Czy to recykling, czy to dla nich większy zysk, większa skuteczność produktów, czy po prostu, żeby nam szkodzić? Z różnych powodów. Myślę, że według badań składu, które robiliśmy, to jest faktycznie recykling, destylacji ropy naftowej i półproduktów, które nie są sprzedawane, a które zamierzają wykorzystać pozostałości po spalonej ropie, ropa destylowana z dna zbiorników,
Muszą za każdym razem czyścić zbiorniki, które są używane do destylacji, więc mają tego dużo. Zysk jest na dnie zbiornika. Kochani, znowu się przypomina, a dlaczego fluor się dodaje do past, do zębów? Szkodliwy fluor. Kto ma akcje potężnych firm, które dysponują odpadami fluoru i kto wpadł na pomysł, żeby te odpady dodawać do past i dorobić całą ideologię, że fluor jest niezbędny, fluoryzowanie dzieci, że to przeciwdziała próchnicy? Też trzeba będzie być może na ten temat coś zrobić. Ponadto taka substancja może być pestycydem sama w sobie, więc efekt jest pewny. Trzeci powód jest taki, że jeśli zadeklarujemy jako pestycyd, to będziemy mieli dużo niższe stawki autoryzowane, czyli dopuszczalne przez przepisy, jako pozostałości w żywności, jako pozostałości w środowisku i będziemy od razu wiedzieli, że to jest toksyczne. Nie będziemy musieli się zastanawiać, czy to jest prawda. Bo na przykład benzoapiren, obecny również, kochani, w wodzie, który jest jedną z tych pozostałości ropy, jest uznawany za model kancerogenezy na poziomie międzynarodowym przez wszystkich naukowców, przez Agencję Zdrowia, a także amerykańskie. W przypadku arsenu też to wiemy. Gdyby więc zadeklarowali te produkty, miałyby one znacznie niższe dopuszczalne dawki, co ogromnie ograniczyłoby stosowanie pestycydów, a chcą je zwiększać. Po co się wycina Puszczę Amazońską? Więcej pól, więcej upraw, więcej zbóż. Trzeba wykarmić. 8 miliardów ludzi głoduje. Naprawdę o to chodzi? No i wreszcie, odpadów ropopochodnych nie można opatentować, więc to, co deklarują i co zamierzają opatentować, to jedne z najmniej toksycznych składników. I oczywiście, jeśli chcą wygrać, to na nich skupią naszą uwagę. Więc będziemy długo walczyć o glifosat, a pewnego dnia producenci wydobędą swoje badanie na glifosacie i powiedzą: widzicie, przy dużo wyższych dawkach mamy efekty toksyczne, ale nie w stężeniach, które znajdujemy w środowisku. I wtedy wszyscy muszą się zamknąć. Agencje rządowe dopuszczają produkt do obrotu. A co może zrobić konsument, gdy się o tym dowie? Jeść ekologicznie, odtruwać się? Prowadzi też pan badania nad detoksem? Część mojego zespołu skierowałem na badania nad detoksykacją już dawno temu. Potrzebowałem tego dla własnej psychiki. Nie można cały czas pracować nad zanieczyszczeniami, rozumieć, jak to działa, a potem myśleć, że nic nie da się zrobić. Jeśli zrozumiemy, jak to działa, trzeba również zrozumieć, jak się tego pozbyć. Kochani, o tym ja mówiłem na początku dzisiejszej audycji, że wbrew pozorom to nie jest audycja pesymistyczna. To jest audycja optymistyczna, bo jeżeli wiemy, to będziemy szukali dróg wyjścia. Oczywiście potrzebujemy alternatywnych metod, ponieważ jeśli nadal będziemy zanieczyszczani, truci ze wszystkich stron, rozwiną się u nas choroby przewlekłe. A co, nie ma tak? Mamy, kochani, ponad 70 zasadniczych chorób, z którymi w ogóle medycyna akademicka nie jest sobie w stanie poradzić. Szukają nowych leków. Szukają nowych leków. Przecież to jest bzdura. Firmy, naukowcy dostają granty, potężne pieniądze na badania nad nowotworami, nad lekiem, który będzie działał na jakiś typ nowotworu. A ile tych nowotworów jest? Kilkadziesiąt rodzajów, kilkaset rodzajów? I jaka jest wspólna przyczyna tych nowotworów, tych wszystkich chorób? Zatrucie organizmu, zatoksycznienie. Wszystkie toksyny mają charakter kwasów. Czyli znowu wsiadam na tego swojego konika i jadę. Zatrucie, zatoksycznienie organizmu. Te toksyny trzeba neutralizować i wyprowadzać z organizmu. To się da zrobić. Całe szczęście dzisiaj mamy pewność, że rolnictwo ekologiczne, permakultura, agroekologia mogą wyżywić świat. Pokazał to
Olivier de Schutter i na forum WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, i na forum ONZ-u. Mamy też pewność, że możemy robić inaczej, że możemy stopniowo pozbyć się tych substancji. Ta praca nad detoksykacją podtrzymuje Pana na duchu w obliczu tych wszystkich ataków przez lata? Wykonuję tę pracę, ponieważ kocham badania naukowe i kocham zrozumieć. Skupiam się więc na swojej pracy. Nie staram się podtrzymywać na duchu. Pracuję. Cieszę się, gdy rozumiemy mechanizmy intoksykacji, bo wtedy możemy wiedzieć, jak odtruwać. A poza tym pracujemy nad detoksykacją i to jest bardzo pocieszające. Nie pracuję też dla teraźniejszości. Pracuję po to, by zostawić ślady, które są konieczne. Dziś wszystko albo prawie wszystko zostało powiedziane, ale trzeba będzie czasu, żeby ludzie to przeczytali i zainteresowali się, albo odpowiedniego dystansu. Człowiek jest albo optymistą, albo pesymistą. A ja jestem raczej optymistą. Chwała. Im więcej pracuję, tym bardziej rozumiem wady systemu, więc wiem, że nie wytrzyma. Wiem, że nie uda nam się przetrwać XXI wieku z rolnictwem opartym na ropie. Kochani, to jest właśnie ten pozytyw. Do wyprodukowania 1 kilokalorii jabłka potrzeba 10 kilokalorii ropy, a to bardzo zaburza klimat. Dlaczego? Po co? Jak to te jabłka i ropa? Słuchajcie, sady opryskuje się nawet kilkadziesiąt razy w sezonie. Kilkadziesiąt razy. Czym? Pestycydami, fungicydami i tak dalej. To nie jest normalne. Wprowadzamy zbyt wiele ropy do żywności, do ziemi. Od ponad 30 lat IPCC, nie wiem co to jest dokładnie, mówi nam, że rolnictwo przemysłowe jest odpowiedzialne za 30% zmian klimatu. Tymczasem co dzisiaj się bije pianę? Dwutlenek węgla, dwutlenek węgla. Sprzedaż dwutlenku węgla, te wszystkie różne historie. A jeszcze jak dodamy pole magnetyczne Ziemi, które słabnie, to jeszcze będzie dodatkowy temat do zmian klimatycznych. System może działać tylko wtedy, gdy ludzie się na niego zgadzają. Dziś wspólna polityka rolna dysponuje największym budżetem w Europie i nie jest to problem charakterystyczny dla Europy. Nie jestem wcale antyeuropejski. Tak samo robią w Stanach Zjednoczonych i w Indiach. Do kogo trafiają te pieniądze? W 98% do intensywnego, czyli przemysłowego rolnictwa. Monokultury, nawożenie NPK, czyli azot, fosfor, potas wyłącznie, to są opryski i tak dalej. I co robią ci rolnicy? Czy się bogacą? Nie, oni kupują pestycydy, czyli 30% naszych podatków idzie na wzbogacenie pestycydowych multimiliarderów. A co robią ci sprzedawcy pestycydów? Produkują GMO. Zrobiłem wiele badań na temat toksyczności GMO. Brakowało też testów międzynarodowych firm dotyczących roślin GMO. Zrobiliśmy badania i udowodniliśmy, że rośliny GMO powodowały u szczurów te same choroby co Roundup. Wszystkie te produkty są używane zbyt często. Jeśli nie damy dopłat, pomocy finansowej, takie rolnictwo nie przetrwa. Pestycydy, jedyne trucizny celowo umieszczane w środowisku i w żywności, to substancje stworzone do zabijania roślin i nazywają je fitosanitarnymi. Mówią, że to dla zdrowia roślin, gdy są stworzone, by zabijać rośliny. Dokładnie tak jak herbicydy, czyli również Roundup. Kochani, a czy niepodobne argumenty są stosowane przy eliksirach w szczypawkach? Chroń siebie i innych. Sanitaryzm. Dbamy o wasze zdrowie. Zaszczep się. Bo przecież trzeba chronić zdrowie innych przede wszystkim. Nie bądź egoistą. I tak dalej, i tak dalej. Skąd my to znamy? W Polsce nazywa się je środkami ochrony roślin. A co chronicie, kiedy ich używacie? GMO. W Polsce na szczęście nieuprawiane, uprawiane.
ale chronicie międzynarodowe koncerny. Może powinniśmy to nazwać środkami ochrony Monsanto. A co z nowymi GMO? Są teraz mocno promowane pod hasłem nowych technik genomicznych. Komisja Europejska wydaje się chcieć deregulacji tych nowych GMO pod różnymi pretekstami. Zmieniają słownictwo, abyśmy uwierzyli, że to nie są GMO. Tak, i mówi się nam to samo, co o starych GMO 10 lat temu, że teraz dzięki nowym technikom modyfikacji genetycznych wspomożemy zrównoważony rozwój, że będzie mniej pestycydów, mniej głodu. Z technologicznego punktu widzenia to się faktycznie różni od starego GMO? Trzeba spojrzeć na to, po czym można rozpoznać rośliny GMO. Po zdolności do wchłaniania pestycydów. Rzepak, słonecznik, wszystkie produkty GMO wytwarzane w ten sposób służą temu samemu. Mają zawierać pestycydy. Co jest w naszym oleju rzepakowym, na przykład w Polsce? A co w oleju słonecznikowym? Więc to jest poważne samo w sobie, a my nie robimy odpowiednich badań. Mówi się też, że nie wiemy, jak wykryć te nowe GMO. To nieprawda. Mam kolegę, Johna Fagana w USA, który bardzo dobrze potrafi je wykrywać. W rzeczywistości techniki typu CRISPR-Cas9 to techniki, które pozostawiają ślady w całym genomie, nożyczki chirurgiczne, ale tak duże i tak źle wykonane, że działają też w innych miejscach genomu. Byłem przez 18 lat specjalistą pracującym dla rządu Francji od skutków uwalniania GMO do środowiska naturalnego i ludzie nigdy nie zrozumieli, że jest ono stworzone do pochłaniania pestycydów GMO lub do wytwarzania ich samych jak rośliny BT. Rośliny BT mają wszczepiony gen bakterii Bacillus thuringiensis, który wytwarza insektycyd, czyli jest trująca dla niektórych owadów. Najsłynniejsza była bawełna BT, której uprawy w Indiach okazały się nieopłacalne i doprowadziły do bankructwa setki tysięcy rolników i jednocześnie doprowadziły do setek przypadków samobójstw tych rolników. Odbywają się całe debaty na temat GMO i nigdy o tym nie mówią, lecz o ogólnikach. Ludzie, którzy są za GMO, powiedzą wam, że to po to, żeby wyżywić świat. Cudowne obietnice, których jeszcze nie zrealizowano. Od kilkudziesięciu lat to się mówi. I ciągle głód na świecie. Tak więc producenci GMO wiedzą bardzo dobrze, jak odwrócić temat za pomocą swoich agencji komunikacyjnych. Możemy prowadzić wszystkie debaty, jakie chcemy na temat GMO, ale nikt nie powie, że są one nadal używane i były używane zasadniczo do absorpcji pestycydów w żywności, żeby żywność chłonęła te pestycydy. Debata byłaby zakończona wówczas. Robienie rośliny wchłaniającej truciznę to nic genialnego, łatwo to zrozumieć. Mówi się na przykład, że przy roślinie BT używa się mniej środków owadobójczych, ale to nieprawda. Są one przecież wytwarzane przez roślinę. Po prostu nie pasuje to do oficjalnej definicji. Pozostaną one w roślinie i będą przekazywane dalej w łańcuchu pokarmowym. A co z ideą napędów genowych, między innymi pracy nad genami sterylności, na przykład w celu wyeliminowania komarów czy innych szkodników w rolnictwie? Czy to także obszar pana badań? Napisałem książkę C'est OGM qui change le monde. Tytuł można przetłumaczyć na GMO, które zmieniają świat. Książka nie ukazała się dotychczas w Polsce. Mówiąca o wszystkich GMO. Byłem ekspertem od wszystkich GMO, w tym od terapii genowej, ponieważ uczę również w tej dziedzinie, więc wiem trochę na ten temat. Problem z genami sterylności polega na tym, że w dłuższej perspektywie doprowadzi to do wyginięcia bioróżnorodności. Już teraz mamy ogromny spadek bioróżnorodności. Słuchajcie, gdzie się podziały bielinki kapustniki? Jak ja jeszcze byłem małym chłopcem, podstawówka, a później ogólniak, bielinków kapustników było zatrzęsienie, białe motyle. Gdzie teraz są bielinki kapustniki?
Jeżeli jedzie się samochodem, powiedzmy 20-30 lat temu, szyba podczas jazdy była zalepiona owadami, maska to samo. Dzisiaj niewiele tego zalepienia jest. Czyli spada ilość owadów, zmniejsza się ilość owadów w środowisku. Odkryliśmy, że my sami jesteśmy ekosystemami, my ludzie. W naszym organizmie mamy więcej komórek bakterii niż ludzkich. To tak zwana mikrobiota. Mamy w sobie drożdże, grzyby, które pomagają nam żyć, umożliwiają fermentację naszego pożywienia, dzięki czemu trawimy. Oczywiście są różne grzyby. Są bakterie gnilne, są bakterie dobroczynne, są grzyby typu Candida albicans i tak dalej, ale są grzyby dobroczynne. Jest wiele osób, które mają poważne nietolerancje pokarmowe, często z powodu pestycydów. Jest pan przede wszystkim naukowcem. GMO, pestycydy, napędy genowe to nie jest zbyt zachęcający obraz. Czy są dziś jakieś pozytywne postępy w nauce? Nauka sama w sobie jest neutralna, ale przez zbyt wiele dziesięcioleci międzynarodowe koncerny wykorzystywały ją do własnych celów. Dziś mylimy postępy nauki z postępem technologicznym międzynarodowych koncernów. Nigdy nie jest dobrze dawać władzę nielicznym. To, co próbują zrobić, to kontrolować populację. Jak widzimy w przypadku COVID-u, zarobić więcej pieniędzy przez wymyślanie fałszywych potrzeb. Nauka nie została więc wykorzystana do wyżywienia świata, chociaż mogłaby. Nie służy też bioróżnorodności, bo to właśnie uproszczone monokultury pozwalają na rozwój rolnictwa przemysłowego. Nauka służy dziś tym, którzy sami najwięcej w nią inwestują, a oni stali się najwięcej oferującymi dzięki naszym wspólnym podatkom. Płacimy tym firmom. Płacimy, żeby nas truto. Powojenne korporacje międzynarodowe, które w czasie wojny były wyjątkowo dobrze odżywiane, stały się ekonomicznymi liderami systemu. Karmi się GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon. Firmy komunikacyjne, które stopniowo przejęły władzę. Dziś u władzy są dwaj królowie. Królowie międzynarodowych koncernów komunikacyjnych, którzy byli pielęgnowani i wychowywani przez królów międzynarodowych koncernów naftowych i agrochemicznych. A co, nie było tak? I nie jest? Niepopularne treści usuwa się, wywala się z Facebooka, z YouTube'a również i tak dalej, i tak dalej. Jeden z moich artykułów dawniej na temat noszenia szmat, bez sensu noszenia szmat, został usunięty, dostałem ostrzeżenie. Ale to był drobiazg. Na naszej planecie istnieją dwa główne zanieczyszczenia: pozostałości ropy naftowej i pozostałości plastiku. A plastik jest produkowany z ropy naftowej. Staliśmy się dziećmi ropy, karmiąc te firmy. W czasie wojny robili materiały wybuchowe. To były azotany, które trafiły do rolnictwa. A produktami wojny stały się pestycydy. Więc karmiono je za dużo i wykorzystano naukę. Karmiono te firmy. To, czego potrzebujemy i co staramy się zrobić, to nauka, której motorem jest społeczeństwo. Nauka, która pozwala nam zrozumieć, jak coś działa. Często zrozumienie, jak coś działa, jak w przypadku detoksykacji, dostarcza rozwiązań. Wszystko jest dziś powiedziane. Wiemy dużo, ale nie mamy środków, by to przekazać. Agencje komunikacyjne międzynarodowych koncernów podtrzymują wątpliwości co do możliwości upadku systemu. Szkodzą nam wszystkim. A system jest bardzo bliski upadku, bo nie jest zrównoważony, nie jest trwały, jak sami mówią. System rolnictwa, który zaplanowali, nie jest zrównoważony. Wszyscy to przyznali. A propos jeszcze medycyny. A system medyczny jest zrównoważony? Przecież to jest jedna wielka ściema. Leczenie, 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 podtrzymywanie jak najdłużej i leczenie jak najdłużej, żeby jak najwięcej cashu wyciągnąć. Potężne badania, żeby wynaleźć znowu jakieś leki, albo ewentualnie produkuje się leki na choroby, które jeszcze nie istnieją, a które się wmówi ludziom. Klimat się rozregulowuje z powodu tego wszystkiego, z powodu ropy, czyli z powodu intensywnego rolnictwa. Mało kto rozumie to, co powinno być zrozumiane 20 lat temu i co zostało już powiedziane jednoznacznie przez naukę.
Nauka jest więc bardzo potężnym narzędziem zrozumienia. Potem niestety jest polityka, a w nią wmieszała się nauka. Szczególnie agencje sanitarne są bardzo skompromitowane. Zaczęło się od sprawy Diany Banati. Są też ludzie uczciwi, ale to nie oni są u władzy, bo im na władzy nie zależy. Dziś wszystko jest wyjaśnione, a to sprawia, że jest wiele nadziei. Ale trzeba podjąć wysiłek, żeby pojąć, nie dać się mediom społecznościowym, które ulegają wielu wpływom. Nad czym pan aktualnie pracuje? Detoksykacja z drożdżami, grzybami, które są w naszym jelicie, które mają ważną rolę w koordynowaniu bakterii, są wielką zapomnianą mikrobioty. Drożdże i bakterie wiedzą, jak pochłaniać i neutralizować zanieczyszczenia. To świetnie. Od zarania dziejów pomagają nam mikroby, które są liczniejsze od nas. Jesteśmy ekosystemami, ale my nie odwdzięczamy się im tym samym. Jesteśmy w trakcie doprowadzania ich do upadku, tak samo jak bioróżnorodność na zewnątrz, a przecież mogłyby nam pomóc. I tutaj, kochani, od 12 lat prowadzę to kompleksowe wspomaganie metaboliczne, gdzie jest odkwaszanie, odżywianie komórek, gdzie jest po prostu, czym stosujemy? Żel aloesowy, kolostrum, oczywiście wieloskładnikowe minerały, gdzie są symbiotyki, czyli bakterie probiotyczne, wiele szczepów z pożywkami, gdzie są specjalne mieszanki, gdzie są specjalne suplementy wieloskładnikowe, naturalne. Wyprowadziliśmy masę ludzi z ich problemów. To się da zrobić. I tu to współgra z tym, co wielu z nas w Polsce czym się zajmuje, tym programem opracowanym przez lekarzy, z tym, co mówi profesor Sarellini. Mogłyby nam te żyjątka pomóc. Zajmujemy się też wykrywaniem pozostałości ropy w innych pestycydach. Dobra wiadomość jest taka, że największe wydawnictwa naukowe proszą mnie o koordynację książek, o przygotowanie nowych wydań, na przykład na temat pestycydów, które nie zostały przebadane. Bo nie wszyscy naukowcy zdawali sobie sprawę, że w Roundupie jest 60% innych składników niż glifosat. Pokazujemy im więc, że działanie pestycydu nie jest tożsame z działaniem deklarowanych substancji aktywnych. I to dotyczy neonikotynoidów, SDHI, rodzaj substancji grzybobójczej blokującej enzymy umożliwiające oddychanie komórkowe pewnych rodzajów grzybów i pleśni, wpływu na pszczoły, ryby. I dlatego pracuję nad książkami, które pomogą ludziom to wszystko zrozumieć. Być może także dla dzieci i młodzieży oraz nad przekazaniem zasad i mechanizmów detoksykacji. Przekazaniem, że trzeba umieć używać zmysłów, smaku, węchu jako najlepszego detektora trucizn i do detoksykacji. Książki są przekazami, które muszą trwać, żeby ci, którzy są zainteresowani, nadchodzące pokolenie, które dużo walczy o klimat, o agroekologię, potrafili zrozumieć związek między tymi wszystkimi rzeczami. Natykamy na problem młodych zielonych aktywistów, którzy chcą chronić środowisko, ale są całkowicie pro-GMO, którzy nie rozumieją tych zależności. To nie jest ich wina. Przez ostatnie 20 lat agencje komunikacyjne robiły wszystko, aby uniemożliwić ludziom zrozumienie powiązania między GMO a pestycydami. Więc ci młodzi ludzie myślą, że to może być dobre dla klimatu lub dla bioróżnorodności. Kiedyś, w XXI wieku, ludzie będą się zastanawiać, tak jak my dzisiaj uważamy za śmieszne wierzenia średniowiecza. Dlaczego oni byli tak głupi, żeby wprowadzić ropę do rolnictwa? Dlaczego o tym nie wiedzieli? Tak, jest wiele rzeczy, które ostatnio odkrywamy i zaczynamy rozumieć mechanizmy. Na przykład nie zadajemy już sobie pytania, obozy koncentracyjne w czasie II wojny światowej. Jak to było możliwe? Lepiej rozumiemy proces myślowy oraz proces dezinformacji, który to umożliwił. My nie zdajemy sobie sprawy, że ten proces dezinformacji jest ciągły i dlatego wasza praca jest ważna. Mamy dużo pracy w Polsce. Ułatwiliśmy ją wam trochę, analizując te produkty na rynek polski. W Polsce jest też dużo oszustw przy autoryzacji pestycydów.
A kiedy zdamy sobie sprawę, że międzynarodowe koncerny oszukują razem z rządami, przestajemy im wierzyć. I rozumiemy, że GMO, które uratują nas przed zmianami klimatu, czy przez pestycydami, to po prostu bzdury. Bzdury. No i coś tutaj jeszcze, kochani, kończymy. Artykuł był bardzo długi, więc trwało to i to dość znacznie trwało, ale myślę, że warto było poświęcić temu czas, dlatego że to są bardzo ważne dla nas informacje. Jeszcze raz powtórzmy, trzeba się nastawić do tego wszystkiego optymistycznie, bo są naukowcy, jak właśnie pan profesor Gilles-Éric Seralini, są uczciwi, jego cały zespół, którzy publikują, którzy ogłaszają i robią swoje. I im więcej nas będzie wspierających takich naukowców poprzez rozsyłanie tej wiedzy, tym będzie lepiej. Jak mówiłem na samym początku audycji, jesteśmy istotami kwantowymi, żyjemy w kwantowym świecie. Te wieści się rozsyłają. Jeżeli ja dzisiaj do was mówię, obejrzy to, nie wiem, 100, 200, 500 osób, to w umyśle każdego z was coś się zadzieje i będziecie to rozsyłać bezwiednie, tą informację wręcz. Niezależnie od linków. Kochani, kończymy już. Jeżeli uważacie, że ta audycja była wartościowa, bardzo przydatna, niezależnie od tego, że bardzo długa, to proszę Was o subskrypcję, o lajki, o komentarze. Jeszcze raz powtarzam, o rozsyłanie linków do tych moich audycji wszędzie, gdzie się tylko da. Proszę Was o to. Przypominam jeszcze, między innymi tutaj na temat detoksu. Zakwaszenie to jest właśnie, to jest zatrucie organizmu. To jest trzeba to rozumieć. I ten prosty papierek pokazuje, ile mamy tych kwasów w organizmie. Wystarczy tylko, że siusiamy pierwszy poranny mocz, co wychodzi, żółte paski, jest bardzo źle. Piątka to jest 100 razy silniejszy kwas od siódemki. Także można to na mojej stronie kupić. Jeszcze raz przypomnienie takie. Po prostu zapraszam Was do tego, żeby zamawiać, dlatego że to jest po prostu, kochani, wiedza. Wiedza ma zwiększać naszą świadomość. I chodzi o to, że sam niczego nie zrobię. To od Was zależy bardzo dużo. Czy podzielicie się informacjami ze swoimi bliskimi, czy zaczniecie stosować to. Bo sama wiedza, czysta wiedza, to jest, nic nie znaczy. Dopiero wdrożenie do praktyki zaczyna wówczas być coś fajnego, dobrego. Dobra, na dzisiaj tyle. Trzymajcie się jak najlepiej. Życzę Wam jeszcze raz po prostu wszelkiego dobra. Do następnej audycji. Popacki.